Gdyby ktoś tydzień wcześniej powiedział mi, że będzie mi szkoda opuszczać stolicę Bangladeszu, to uznałbym, że chyba nic na świecie mnie już nie zdziwi. No, może z wyjątkiem tego, jak zakończy się ten odcinek. Dzień dobry, jak widzicie na mym grzbiecie dzierżę plecak, a to oznacza, iż prawdopodobnie, jeśli dobrze pójdzie, wydostanę się dziś z Daki. Miejsca, które już przed przyjazdem najbardziej mnie w tym kraju intrygowały, znajdują się setki kilometrów na południowy zachód od stolicy, u wybrzeży Zatoki Bengalskiej. Problem w tym, że nie mam pojęcia, jak tam dotrzeć, a internet też nie okazuje się specjalnie doinformowany. Po południu melduję się na nabrzeżu Sadargat, największego portu rzecznego w Bangladeszu. Na dobry początek postanawiam obrać kierunek na Kulne, trzecie największe miasto kraju, z którego już o wiele bliżej w tamte okolice. Dzisiaj jest dosyć chłodno, bo tylko 36 stopni, ale to nabrzeże to jest koszmar, bo tutaj kładka jest metalowa i w tym słońcu jest rozgrzana dosłownie jak patelnia. Dobra, ten czy to, czy nie ten? Polar hat? Polar hat. This one. Next one. Thank you. No. Jakaś ta kładka mnie nie przekonuje do przejścia po niej. To polar hat? Very good. Yes. And what time? What time are we leaving? 5? 6. Okay, perfect. Thank you very much. No i gitara. Wydostanę się stąd. Jaki gościu w ogóle sprytny, bo większość z nich w ogóle nie gada po angielsku, ten też. Ale przecież można pokazać łatwo na łapę, że zegarek, to znaczy godzina. Po prostu wystarczy 3 sekundy pomyśleć i bez jednego słowa we wspólnym języku można się dogadać. O której godzinie odjeżdża statek, odpływa statek, ile kosztuje, gdzie mam kabinę, wszystko, no. Miło. Przyszedł tutaj słuchacz. Właśnie cię chwaliłem, chłopaszku, nawet nie wiesz o tym. Weź i wycofaj takim statkiem. Tutaj proszę, mamy wejście do strefy VIP. Strefa VIP różni się od strefy nie VIP tym, że kosztuje $50 zamiast około 10, tak jak tutaj, i płaci się nadwyżkę $40 za to, żeby mieć klimatyzację, która, nie powiem, bardzo by się przydała. Tutaj mamy, proszę was, strefę całkowicie nie VIP, gdzie siedzi się po prostu na glebie i to by może było całkiem nawet ciekawą przygodą, tylko że nie z plecakiem, bo po prostu spuścić go z oka tutaj trochę bym się bał. Nice to meet you. How much is the ticket on this deck? Ticket 500. 500 here. Okay. Czyli różnica nie jest taka kolosalna. Płacą tutaj $5 za siedzenie na glebie. Ja płacę z 10 za łóżko w zamykanym pokoiku z wiatrakiem. Kapitan Titanica też miał brodę. Błogosławieństwem i przekleństwem Bangladeszu jest to, że natura wyposażyła go w nieskończoną plątaninę wielkich rzek. Na co dzień służących mieszkańcom za sieć transportową, a od czasu do czasu sprowadzającą na nich niewyobrażalne klęski żywiołowe. Ależ tu nam się przy tej okazji otworzyła piękna perspektywa na rzekę Buriganga, czyli stary Ganges. Jak można się domyślać, zapewne tędy właśnie płynął kiedyś Ganges i zostało takie starorzecze, które jest teraz drobną rzeczką, jakieś ledwie 2 razy szerszą od Wisły, ale na mapie Bangladeszu wygląda jak nic nieznacząca nitka. Przez ten kraj bowiem przepływa aż 800 rzek
z których większość jest spławna, niektóre są tak ogromne, że od jednego brzegu do drugiego jest po kilkanaście kilometrów. I pełnią tutaj rolę autostrad, bo takich normalnych autostrad dla samochodów to może nie jest za wiele, natomiast prawie z każdego miasta do każdego można dopłynąć rzeką. Buriganga, tak? Buriganga. Łączy stolicę kraju Dakę z siecią rzeczną w delcie Gangesu i Brahmaputry, do których dopłyniemy zapewne jakoś w nocy, bo właśnie są rejsy na tej trasie, którą teraz płynę, dzienne oraz nocne. Dzienne mają taką przewagę, że mógłbym wam więcej pokazać, natomiast nocny rejs ma taką przewagę, że w tej samej cenie jest to od razu noclegiem. Widzę, że mój wykład na temat sieci rzecznej w Bangladeszu zyskał niemałą popularność. To, że mi tak światło mryga na ryju, to nie jest akurat ten efekt flicker, że w kamerze tak po prostu świetlówki mrygają, tylko tutaj one naprawdę tak mrygają. Proszę Państwa. O, no, it's okay. It's okay like this. O, jeszcze mi stół przyniósł, patrzcie co tutaj dostałem. Okay. No problem. No. Mordy sobie jakoś chyba nie umazałem, to może was oprowadzę po swoich posiadłościach tutaj. To jest moje kojo, to jest moja sala. Tutaj mam wiatraczek, gniazdko, woda, która teoretycznie powinna być chyba pitna, ale jakoś wolę nie testować, bo mam swoją. O, i taka, proszę was, posiadłość za $10 na całą noc. Już myślałem, że czas będzie iść spać, a tu tyle się dzieje. Dopłynęliśmy do miejscowości Chandpur. Jakaś wiocha, pewnie tam z 3 miliony mieszkańców. A tak dokładnie to jedyne pół miliona, co istotnie czyni Chandpur prowincjonalnym miasteczkiem, jak na standardy Bangladeszu. Państwo o powierzchni mniejszej niż połowa Polski zamieszkuje aż 170 milionów ludzi, czyli sporo więcej niż Rosję. I to pomimo tego, że ponad 1/4 kraju w ogóle nie nadaje się do zamieszkania, będąc pokrytą lasami, bagnami i zlewiskiem największej delty rzecznej świata, gdzie gigantyczne rzeki Brahmaputra, Meghna i Ganges łączą się wspólnie, wpadając do Zatoki Bengalskiej. Czy zatem w tak koszmarnie przeludnionym kraju jak Bangladesz istnieje szansa na odnalezienie choćby skrawka nietkniętej przez człowieka dziewiczej natury? Jeśli takie miejsca istnieją, to najprędzej znajdziemy je na południowo-zachodnich krańcach kraju. I właśnie stąd mój plan dotarcia w tamte rejony. Ale tu klimat jest. A ta rzeka z kolei nazywa się Sandha. Też jakaś ten strumyczek. I niniejszym po dokładnie 13 godzinach pięknego rejsu dopłynęliśmy do miejscowości Hular Hat. Cóż takiego znaleźć można w miejscowości Hular Hat? Tak jest. Wiem na ten temat mniej więcej tyle samo co i wy.
I zapewne dużo więcej informacji nie pozyskam, ponieważ spieprzę stąd do kolejnego miejsca. W tym momencie, ile on chce ode mnie, ciekawe, how much? How much? 200. Pierwsze wrażenie z prowincjonalnego Bangladeszu jest takie, że pomimo biedy droga jest równa, asfaltowa, jakieś budynki użyteczności publicznej są czyste i schludne, nie śmierdzi. Hey, Kulla, Kulla! Okay. Thanks very much. Ależ tu wszędzie mam osobistą asystę. Jaki piękny dworzec PKS. Country? Country Poland. What is your name? My name? Janek. Thank you. And your name? My name is Kulim. Skulim. Okay. Nice to meet you. Dobra, no i tyle by było naszego zwiedzania Hular Hut. Nice to meet you. Nice to meet you too. O, szykuje się więcej towarzystwa. O dziwo rusza o czasie, który wcześniej zapowiedział, i to bez wypełnienia wszystkich miejsc. Dzień cudów. Hey, Kulla, Kulla, Kulla! Jeszcze na biegu powsiadają. I zajechał nasz wehikuł na jakże urokliwy dworzec autobusowy w niewielkim prowincjonalnym miasteczku Khulna, liczącym sobie około 1,5 miliona mieszkańców. Co takiego sprowadza nas do Khulny? Mniej więcej to samo co do Hular Hut, czyli kompletnie nic, ale liczę głęboko na znalezienie dalszego transportu. Okay, no problem. This is video. Oni tutaj jakoś specjalnie na tych przejazdach nie oszukują. Oczywiście na pewno tam płacę troszkę więcej niż powinienem, ale nie jest to takie bezczelne jak gdzieniegdzie, że 10 razy więcej albo 20 razy więcej. No tak pewnie jakbym był miejscowy, to bym tam może z 20% mniej zapłacił, czy coś takiego. No także nawet nie ma się o co wykłócać za bardzo z nimi. O, i taki, proszę was, mam sobie pokoik w nie tyle pierwszym lepszym, co pierwszym napotkanym hotelu, jaki mijałem po drodze, bo nie bardzo mi się chciało łazić kilometrami w 40 stopniach. Wszedłem zobaczyć. Kosztuje $28, czyli w sumie niby dużo, ale jak widziałem gdzieś na mapach Google'a, czy nawet na Bookingu kilka wystąpiło, to takie bardzo słabe, no nawet po zdjęciach widać, że brudne to było i no nie wiem, jakieś pajęczyny, dziury w pościeli, plamy na wszystkim kosztowały po $20–18, a już kompletne rudery ze szczurami po 10 na przykład. I z tego co widzę w tym kraju nie opłaca się dziadować, bo różnica cenowa pomiędzy usługami czy towarami bardzo wysokiej jakości, a takimi kompletnie nieakceptowalnej jakości jest dosyć niewielka, taka powiedziałbym, nie wiem, 30–40% się dopłaci, a można zamiast żyć jak
w chlewie to żyć sobie normalnie, jak człowiek. O! Jak padłem na ryj, tak sobie wziąłem drzemkę 4-godzinną. Już z tego co widzę, ściemniać się zaczęło. No dobra, pieprzyć to. Mam jeszcze jedną rzecz podstawową rzecz do załatwienia, za którą tutaj w ogóle przyjechałem. Ale na szczęście jeszcze się może to udać dzisiaj, jeśli monsun nie przyjdzie i mnie nie zmiecie z ulicy, bo widzę, że grzmi. Więc różnie może być. No kto by pomyślał, że jeszcze tego samego dnia przydarzy mi się tutaj zmarznąć. A tymczasem wiatr sobie troszkę wieje, deszczyk pada i robi się chłodno. Na południe od Kulny już prawie nikt nie mieszka. Nie znajdziemy zatem żadnych połączeń w tamtym kierunku. Żeby przedostać się dalej, muszę odszukać jakiekolwiek przejawy czegoś na kształt zorganizowanej turystyki, która w Bangladeszu jest mniej więcej tak powszechna jak tygrysy w Puszczy Białowieskiej. To the guard, lounge guard? Lounge guard. Yeah. How much? Udało się! Tak, tutaj widzimy całą branżę turystyczną Bangladeszu w tej jednej norze. No dobra, jeszcze są 3 takie, razem 4 i na lotnisku jest jeden sklep z pamiątkami. Hello? To co mi zaproponowali, a właściwie cena za to co mi zaproponowali jest niepoważna. Trzeba przetestować prawa rynku w branży turystycznej w Bangladeszu. Zobaczymy jak działa konkurencja. Konkurencja okazuje się działać tak sobie, bo wszystkie budki oferują taką samą cenę. Wywalenie setek dolarów na 3-dniową zorganizowaną wycieczkę w Bangladeszu wydaje mi się absurdem. Ale ostatecznie safari w Afryce było równie zorganizowane i do tego jeszcze 2 razy droższe. A tymczasem okazało się jedną z najlepszych przygód w życiu. Uznaję więc, że co mi tam, raz się żyje. A co do tygrysów, to ponoć właśnie ich będziemy mogli wypatrywać na wycieczce. Zaszedłem sobie pozwiedzać miejscowe targowisko w celu kupienia niczego. Po prostu lubię klimat targowisk. Thank you. Kuchnia Bangladeszu w dużej mierze opiera się na rybach. Ja jednak podchodzę sceptycznie do kosztowania tych specjałów, zważywszy, że wody miejscowych rzek wypływają z Gangesu. Tego samego Gangesu, który uprzednio przepłynął przez całe Indie. Te ryby pewnie świecą w ciemności. Kamera. Chłop by w pierdol dostał jeszcze. Man, Jahangir Haladar, Bangladesh. Fishman! Ah, okay, yeah, I know. Nice to meet you, brother. Dostałem krewetkę do podtrzymania od człowieka pokoju. Your homeland? Poland! Nice. Lewandowski. Lewandowski, jest. Ryba uciekła. Where are you from? Me from Poland. Beef chicken. Chicken. Beef and chicken. Chicken. Only this. Jak na grylu w majówkę. Smakuje. Kolejnego dnia opuszczam hotel o nieludzkiej 5 rano.
To chyba po mnie. No i teraz 3 dni na łódce. Ale nie tej na szczęście. Dobra, udało się. Co to jeszcze buty trzeba zdejmować? Ho, ho. Okay, this is mine, right? Thank you very much. What time is the breakfast? What time? 8 p.m. 8 p.m. AM. p.m. Okay, thank you. No i tak se można pływać. Tu mam sobie łazienkę. Jakoś przeżyjemy. Po pobudce przed 5 zwiedzanie rozpoczynam aktywnie. Jak widać, duże zróżnicowanie zarówno płciowe, jak i narodowościowe wśród uczestników rejsu. Dobrze, że chociaż ubrali się inaczej dla odróżnienia. Jak się okazuje, większość towarzyszy wycieczki znalazła się tam w ramach wyjazdu integracyjnego, organizowanego przez jedną z firm szyjących ubrania. Między innymi dla pewnej ociekającej polskością marki. Wkrótce po opuszczeniu portu w Kulnie, na brzegach rzeki Rupszy nie zobaczymy już zabudowań ani rybaków. Wpływamy na teren lasów Sundarbanów, najdzikszego fragmentu Bangladeszu. Tuż po obiedzie napięcie sięga zenitu. Kurwa. Tuż po obiedzie po około 7 godzinach rejsu dopłynęliśmy właśnie do bramy Sundarbanów, czyli największych na świecie lasów. Kurwa, nie gwisz, chłopie, mówię coś. Największych na świecie lasów namorzynowych. Będzie szło rozpoznać po koszulkach, kto jest z naszej drużyny. Przypłynął drugi statek. Widzę, że tam też same chłopy. Dobra, może schowam kamerę, bo jakoś to przejście nie budzi mojego zaufania. Jak to wygląda w ogóle, jakby zesłańcy do kolonii karnej maszerowali. Pan dowódca powiedział, żeby być cicho. No, weź im tłumacz. Ich pojęcie bycia cicho to jest... Ale ktoś mógłby zapytać, czemu zatem nie przyjechałem sobie sam, tylko z taką hałastrą. Otóż, żeby zorganizować wyjazd indywidualny w ogóle do tego parku narodowego, to by trzeba wyżygać $1000. No, dosłownie $1000. No więc trudno, dopiero teraz jak jedziemy przez ten las, to zdałem sobie sprawę, jak my komicznie wyglądamy tutaj całą gromadą, szukając jakiegoś zwierzęcia, które już usłyszało nas 30 km wcześniej. Póki co w lesie mangrowym możemy napotkać tyle dzikich zwierząt, ile w Dace turystów. A zamiast tygrysa bengalskiego obejrzeć bengalskiego chłopa ze strzelbą. Całe szczęście, że mamy tego gościa ze strzelbą, żeby odeprzeć te zmasowane ataki dzikich zwierząt. Ale dobra, no. Zwierzęta też wiedzą, że trzeba budować napięcie. Nie można tak od razu wyskoczyć i do kamery, tylko trzeba się trochę zaczaić. Skoro bengalska fauna nie zdecydowała się zapewnić nam wrażeń, postanawia nam je zapewnić bengalska pogoda. Ale wszyscy mają sensację do oglądania. Ej, w ciągu dosłownie 5 minut przyszedł sztorm. Hi! Hi, hi! Where are you from? From Poland. I może przy tej okazji opowiem wam ciekawostkę o tym kraju, mianowicie jest to kraj... Nie wiem, czy tak można powiedzieć. Nie ma jakiejś obiektywnej skali, żeby to zmierzyć, ale najgorzej doświadczany przez klęski żywiołowe na świecie. Powodzie, susze,
Co tu jeszcze przychodzi? Monsuny zabijają czasem po kilkaset tysięcy osób naraz. Hi, hi. Ah, you have the best view. Jak coś, to przetrwamy. Mamy zestaw ratunkowy i kokosy. Wracamy do skromnego pokoiku. Komuś się może wydawać w ogóle, że ja tu żyję w jakimś zbytku i luksusie w tym Bangladeszu i też czasem mam takie wrażenie, ale kurczę, tak jak mówiłem, no nie da się inaczej, bo wszystkie te rzeczy są właśnie, które są do kupienia, są właśnie takiego standardu. Mógłbym się bardzo uprzeć i pokazać wam, jaki jestem hardcore podróżnik i żadnych warunków się nie boję i spać gdzieś w jakichś chlewach, ale gówno bym z tego miał. No, zaoszczędziłbym, nie wiem, parę groszy na tym, tylko bym się dorobił udaru i pluskiew, bo większość rzeczy, większość usług jest właśnie taka tutaj. I czasem nie ma w ogóle żadnych innych, na przykład ten statek był jedynym, który wypływał, jeszcze się nie pochwaliłem, ile kosztował w ogóle. Nie chcę mi się o tym myśleć. $100 za samo wejście do Parku Narodowego, który jest gigantyczny wielkości województwa, plus $165 zaśpiewał sobie gościu za 3 dni na statku, ja stargowałem do $130. Czyli $230 za 3 dni, ale z pokoikiem, gdzie sobie ustawiam temperaturę, jaka mi się podoba, z 3 posiłkami dziennie, nielimitowaną wodą, chłopem ze strzelbą, chłopem z megafonem i spacerami w poszukiwaniu dzikich zwierząt, których nie znaleźliśmy póki co. W Sundarbanach internet traci zasięg, a odezwać się też nie bardzo jest do kogo. Z nudów postanawiam zgrać na telefon i obejrzeć własne filmy nagrane w Dace. Przyjrzawszy się nagraniom dokładniej, odkrywam w nich coś bardzo niepokojącego, czego nie sposób było dostrzec na jednocalowym wyświetlaczu kamery. Na nagraniach po prostu prawie nic nie widać. Jak najszybciej zgrywam wszystkie pliki, które do tego momentu wciąż miałem na kartach pamięci. I jest jeszcze gorzej. Po upewnieniu się, że to nie wina telefonu, dociera do mnie, co właśnie odkryłem. Wszystko wskazuje na to, że materiały z całej podróży, do której przygotowywałem się przez rok pracy na Islandii, nie nadają się do publikacji. I pozostaną tylko w moich wspomnieniach. Ja pierdolę. Co dokładnie stało się z nagraniami i przede wszystkim jak dokonałem tego, że jednak mogliśmy obejrzeć filmy z tej podróży, które, jak dziś widzimy, przyciągnęły tu tysiące z was. Opowiem szczegółowo w podsumowaniu tej serii, czyli już za 2 odcinki. W tamtym momencie, na łódce w lasach mangrowych Bangladeszu, sprawa wydaje się nie do uratowania. A mnie odechciewa się wszystkiego. Nie wiem, czy to, co teraz gadam, to w ogóle ma jakikolwiek sens. Przecież jeśli wszystko z całej podróży poszło się jebać, to po co ja teraz gadam w ogóle? No ale trudno, co mam do roboty lepszego. Nagrywajmy. Poważnie rozważam zamknięcie tego kanału i znalezienie sobie w życiu jakiejś innej pasji. Dzisiaj część drużyny zmieniła barwy na zielone. Przynajmniej widać, kto się przebiera codziennie. W tym miejscu podobno najłatwiej wypatrzyć tygrysa bengalskiego. Najłatwiej wciąż oznacza, że jest to prawie niemożliwe. Żeby było śmieszniej, to miejsce nazywa się punktem Kotka. W drugiej połowie lat 70., początku 80. tygrysy zabiły tutaj ponad 300 osób. Teraz raczej to nam nie grozi, bo już w ogóle tych tygrysów zostało mniej niż
byłoby potrzebnych do zabicia 300 osób. Jest ich chyba tam około 200. Poza tygrysem żyje tutaj wiele różnych innych zwierząt. Małpy, ptaki, jelenie. No i widać faktycznie, że żyją. Tylko że wam za wiele nie pokażę z tego, bo jak się pokażą jakieś na horyzoncie jelenie, innych stworzeń nie widziałem póki co, to spierdalają przed tą hałastrą 3 sekundy i ich nie ma. No, co w tym dziwnego? To jest jakaś żenada w ogóle, co my tu robimy. Jest to jakieś zwierzę, które jeszcze nie uciekło. Pierwszy raz była okazja zobaczyć jakieś zwierzę z takiej odległości, gdzie da się je jakkolwiek uwiecznić albo obejrzeć. Nikt nie zauważył, nawet poza mną. Są tak zajęci rozmową ze sobą. Nie do wiary. No to przynajmniej wiemy, dokąd idziemy. Zatoka Bengalska. No ładne miejsce, fajnie tak, żeby przyjść samemu albo w kilka osób. Póki co najczęściej fotografowaną zwierzyną tutaj jestem ja. Spacer ratuje nasz przewodnik, który okazuje się bardzo rozmownym i uprzejmym człowiekiem. This is the last land of Bangladesh. After that, there is no land in Bangladesh. Now we are here. I can show you the map. Now we are here. This is the Jamtala Sea Beach. After that, there is no land. This is the Bangladesh border, sea border. You can find land here. On Andaman. Yeah. And Sundarbans protect. Yes, yes. Every year there's happens some super cyclone in Bangladesh, and this Sundarban protects us from these super cyclones. You know, at 2007 there is happening a super cyclone Sidor. This is the strongest super cyclone in the Bangladesh. And that time, if there is no Sundarban, this part of Khulna will be gone to the sea. And 2019 there's happening Bulbul. The name of Bulbul. Yeah, the name of super cyclone was Bulbul. Bulbul. Yeah. Super cyclone Bulbul. That time I was in Sundarban. Ah. I faced the super cyclone inside from Sundarban. So you are stronger than Bulbul. Yeah. Basically, if you are inside the Sundarban, the super cyclone can't do anything for any destroy for you, because the wind is going over the top of the tree. And what animals can we meet in the forest? When we are walking inside the forest, we can see it's lots of spotted deer here. Most dangerous thing is snake. There is king cobra here. You know king cobra? Yeah. So and also green pit viper. Lots of snakes are, and every snakes are inside this forest are poisonous. Oh, okay. So better do not meet them. Have you seen the tiger? I saw 6 times tiger. 6 times. Yeah. And how long are you with the guy? How long are you with the guy? I am doing this guiding 11 years. 11 years. So less than 1 tiger per year. Yes. Have you seen it close or from the distance? At 2020, I saw tiger in front of me, and that was a very dangerous situation. I'm trekking with some of the tourists from Kochikhani to Kotka. We are coming by trekking. So somewhere here. Yes. And when we are going inside the deep forest and we are crossing the forest, the tiger cub just in front of us. And one of my friends, he's a wildlife photographer. He is dedicated to take some picture of the tiger. He first saw the tiger, but he has Leica camera, but he can't take the picture. And that time he forced me, please go ahead. I just stopped for him because if you see the tiger cub, there must be his mother around him, and this is the very dangerous situation. Mother always protected the tiger cub, and that time I climbed a tree. And I have a GoPro in my head, totally recorded. Really? Yeah. Oh, I would like to see that. Ale jaja zwierzę. Też nikt nie zauważył prawie 2 chłopów. Po kolejnej ulewie ruszamy na następny bezcelowy obchód, żeby wszyscy mogli sobie pohałasować w lesie.
Nie wiem, czy to wpływ, znaczy to na pewno wpływ tego, co odkryłem, co się stało z filmami, że mam zły humor, ale tak poza tym wydaje mi się, że nawet bez tego to tu jest po prostu beznadziejnie. To jest beznadziejnie. Krzaki i krzaki. No i co? I tu jest punkt widokowy. No i co? Widać gówno. Krzaki. Grupka ludzi, którzy szukają chwili ciszy i kontaktu z naturą, oddzieliła się od reszty stada. Tak sobie myślę, bo każdy jelonek czy tam małpka, jaka się pojawi gdzieś daleko, daleko na brzegu, wywołuje takie poruszenie, że wszyscy się rzucają na jedną stronę łódki, robić jej zdjęcie, tak i ta łódka się prawie wywala. Ci przewodnicy drą mordę, żeby tak nie robić, bo się pozabijamy, a każdy ma to w dupie, bo chce mieć to zdjęcie z tą małpką czy tam jelonkiem. Jakby tak faktycznie pojawił się tygrys wskakujący do wody, czyli tak jak go tu można zobaczyć teoretycznie bardzo rzadko, to przecież wszyscy by się tak rzucili robić mu zdjęcia, że po prostu wszyscy byśmy wpadli się kąpać razem z tym tygrysem. No bez kitu, 200% żeby tak było. Nie wiem, co im się teraz przypomniało, żeby zabezpieczyć nas przed utopieniem się za czwartym razem, kiedy jesteśmy na tej łódce. Nie, dobra, ja się wracam. Powiedzieli, że i tak mamy tutaj tylko 10 minut. Nie będę po tym błocie szedł za nimi, bo po jakich chuj, przecież tak, nawet jak coś tam było żywego, to je dawno wystraszyli. Mogłoby to miejsce być bardzo fajne, no, gdyby tak tutaj przypłynąć, żeby, nie wiem, właśnie 2-4 osoby, to by mi się tu podobało nawet. Na wieczór przygotowano kolejne, mniej przyrodnicze atrakcje w postaci sznurka i 2 kijów wbitych w piach. Co ciekawe, akurat owe 2 kije w połączeniu z piłką stają się najfajniejszą dotychczasową atrakcją całego rejsu. No, trochę uśmiechu. Wreszcie. Ja się ucelowałem między słupki. Serio. Dupę z tym wszystkim. A w piłkę zawsze dobrze pograć. Dobra, zwycięzcę już mamy, ten malutki w niebieskim. Malutcy dobrze grają w piłkę, a tutaj jest walka o drugie miejsce pomiędzy tym, który teraz kopie, a mną. Okej, thank you. I jednak jestem drugi, bo tutaj się prawie pokłócili, czy słupek się liczy, czy nie liczy. Się okazało, że jednak nie liczy, czyli zajęliśmy miejsce ex aequo. Podczas gierki na plaży okazuje się, że towarzystwo ze statku tak naprawdę jest największym plusem całej wycieczki. Coś mnie polubili ostatnio dzisiaj. Już mnie wyzwali przez megafon, żeby do nich dołączyć. Zobaczymy, co tam mają. O, proszę Państwa. Hello. Welcome back. Oh, thank you. Vodka or whiskey? Maybe start with vodka. Tego się nie spodziewałem. As you prefer. Na zdrowie. The winner of the competition. Co to za gąsiora chłop przyniósł? To jest cytrynowa normalnie, jak w akademiku. Chociaż fakt, że imprezowanie z samymi facetami na pustkowiu to trochę jak iść do McDonalda na sałatkę. Ale w obecnej sytuacji to i tak o wiele więcej niż mógłbym się spodziewać. Dhanyavad, Bangladesh. I witamy ponownie na łonie cywilizacji. Dzisiaj tam jeszcze byli z rana jakieś te krzoki oglądać, ale już stwierdziłem, że
Wystarczy mi na tę wycieczkę. Po zdjęciach widzę, że za wiele nas nie ominęło. Oho, dzisiaj się na krewetki załapiemy. Ale co teraz upodobali mnie. Wzywają mnie z imienia przez ten megafon, żebym poszedł z nimi do kuchni. Na sali dowiaduję się, że kopanie piłki pomiędzy kije było konkursem z nagrodami. Hej. O, gościu dostaje piłkę w nagrodę za wygranie tego strzelania między słupki. Kurczę, byłem tak blisko, żeby być na jego miejscu. Mr. Jarek is from Poland. O, okay. Oh, thank you very much. Thank you so much. Ale ja dostałem koszulkę. Co tu jeszcze jest? O, perfuma jeszcze. Czyli warto było podejść sobie kopnąć 3 razy piłkę między słupki. A, to jest chyba loteria dla wszystkich. Ej, zaraz ktoś chyba telewizor wygra. Ale jaja. Okay, so thank you very much. It was very nice to meet you here. And goodbye. Now I'm a part of the team. Yes. Okay. Ten odcinek miał być ostatnim z serii. Po powrocie do Kulny planowałem szybko przedostać się do indyjskiej Kalkuty. Skąd wziąłbym pierwszy samolot do Tajlandii i już 2 dni później leżał z zimnym piwem na jakiejś plaży. Zamiast tego decyduję się złapać nocny autobus z powrotem do Dhaki, gdzie przynajmniej mam do kogo się odezwać i będę mógł pobrać z serwera nagrania z całej podróży, żeby na spokojnie przeanalizować straty. W głowie rodzi mi się pewien kompletnie absurdalny pomysł. Jak tę serię można byłoby jeszcze spróbować uratować? A droga do jego realizacji i tak wiedzie w pierwszej kolejności właśnie przez Dhakę. Jeśli Ci się podobało i chciałbyś lub chciałabyś pomóc jakoś w rozwoju kanału, to pamiętaj, że kliknięcie subskrypcji, łapki, dzwoneczka, napisanie komentarza, udostępnienie na pewno bardzo wydatnie w tym pomogą. Jeśli z jakiegoś powodu Ci się nie podobało i masz gdzieś, czy kanał kiedykolwiek się rozwinie, to i tak zapraszam na następne odcinki. Może zmienisz zdanie.